freedom. We take the battle to them. Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj jesteśmy u mnie na moim królestwie 1.5.4, ale też jesteśmy tutaj z Little Devil, czyli z Bezą. Little Devil jest tutaj jedną, jakby tak powiedzieć, z rady królestwa 2.4.2.6, który był moim, jakby tak powiedzieć, moim królestwem w sojuszu. Little Devil, siema. Cześć. Beza jest tutaj, jakby tak powiedzieć, ze mną z tego względu, że no jakoś tak się poznaliśmy podczas tego KVK, że ona tutaj zarządzała, była z nami często na naszym Discordzie. Ona tutaj prowadzi też to królestwo. Nie można powiedzieć, że jest jakby tak królową, czy też królem tego KDK, bo oni tutaj mają swoją radę, swój council i oni się tutaj jakby wymieniają się tą władzą i prowadzą. Powiedz mi, jak oceniasz nasze KVK? No bo w sumie może zacznijmy od tego, opowiedzmy też może twoją, jakby tak powiedzieć, wersję KVK. Może się będzie pokrywała z tym, co ja mówię moim widzom. A ja jestem bardzo zadowolona z samego KVK i przede wszystkim z matchmakingu. Chyba pierwszy raz od 3-4 KVK czułam, że jest bardzo wyrównany poziom, jeżeli chodzi o to, jak zostały dobrane kampy, i później jak udało nam się utworzyć sojusze. Czyli nie odczuwało się, przynajmniej po mojej stronie, nie odczuwaliśmy, że któraś ze stron ma bardzo dużą przewagę nad drugą. Jeżeli chodzi o poziom walk, to wydawało mi się, że będzie nam ciężej w Zone 5. Nie spodziewałam się, że pójdzie nam tak łatwo przeciwko Fire Camp, ale no, tak jak mówię, no tutaj spodziewałam się, że te walki będą troszeczkę dłuższe, ale jestem zadowolona z tego, że udało nam się ten zone przejąć. Jeżeli chodzi o późniejsze walki, to tak samo. Jedna z najdłuższych KVK dla mojego królestwa, jeżeli chodzi o ilość walk. Tak samo to, że w momencie, w którym zostaliśmy wypchnięci z Kingslandu, udało nam się obronić cały Zone 6, cały Zone 7, więc udało nam się zachować wystarczająco struktur dla uzyskania 2 monet, więc to też było bardzo, bardzo przyjemne. Trochę jestem zawiedziona, że po takiej ilości walk nie udało nam się wygrać. Ale będą kolejne KVK, więc... No ja tak jak mówiłem sobie widzom, jestem też bardzo zawiedziony, ale to jest tutaj czasem to jedno z takich bardziej uzupełniających kampów, jakby tak powiedzieć, no w pewnym momencie gdzieś tam nie pomaga na tyle, ile potrzeba i to tak wyglądało, no dało się to odczuć, że jednak te Kingslandy zaczynamy przegrywać, gdzie naprawdę mieliśmy w pewnym momencie taką moc, gdzie pchaliśmy to do przodu i naprawdę w pewnym momencie myślałem, że naprawdę ich tam już będziemy ściskać, no ale brakowało nam tych paru kąt, które przeciwnicy mieli w postaci akurat ziemi, bo tutaj ziemia zrobiła też bardzo fajną robotę, zresztą tam też jest Polak po stronie ziemi, nie wiem czy pamiętasz albo czy go już poznałaś, ale tam też gra, no. Poznałaś Tak. go, czy nie? Poznałaś. Poznałam go, ponieważ mieliśmy już okazję walczyć. Wtedy byliśmy w ogóle we wspólnym kampie, a ja byłam wtedy w innym królestwie po prostu i spotkaliśmy się w jednym kampie, więc mieliśmy okazję już się poznać. No, więc też jak z nim pisałem, to on tak szczerze na początku się nie spodziewał, że to KVK tak będzie wyglądać. Zresztą on jak to mi wtedy opowiedział, no to wiesz, to jakby się obudził z letargu, że tu trzeba nagle wchodzić w Kingsland i walczyć, nie? Bo oni tam nic u nich się nie działo, nie? My jako w sumie tutaj na tym KVK, tak jak mówisz, no fajnie, że zdobyliśmy te 2 monety, że mogliśmy się tym podzielić, no bo w sumie te nagrody za parę dni już będą rozdane. No i co, wy pewnie też będziecie się przygotować do kolejnego KVK, jeżeli chodzi o recovery i tak dalej? Oj, tak, zdecydowanie. No tak jak mówiłam, no my jesteśmy seed B, więc zazwyczaj tych walk jest nieco mniej i trwają trochę krócej niż obecne, więc no tutaj będziemy musieli zrobić sobie takie solidne recovery w off-season, abyśmy mogli na spokojnie przygotować się do kolejnych walk.
A powiedz mi, od kiedy ty jesteś tutaj na tym królestwie? Bo od początku chyba tu nie jesteś, tak? Nie, ja zaczynałam na 26,80, Mhm. a po drugim KVK przeniosłam się na 27,67, Mhm. 26,76, Mhm. i później przeskoczyłam tutaj do 24, 26, Mhm. 5 KVK temu. Aha, okej. Czyli Tak, nie policzyć zadomowiłaś się. słowo, ale to będzie chyba około roku. Mam wrażenie, że to będzie około roku. Ale się zadomowiłaś, nie? Jest okej. Tak. A, Ja to miałam dobrze. ogólnie w pewnym momencie 2 konta Mhm. i właśnie jedno było na moim poprzednim królestwie, jedno było tutaj, więc w momencie, w którym KVK zaczęło mi się pokrywać Mhm. i przeskakiwałam po prostu z jednego otwarcia pasu na drugie otwarcie pasu, stwierdziłam, że muszę się zdecydować na jedno z królestw i zdecydowałam, że 24-26 będzie Mhm. tym miejscem, gdzie chcę założyć, złożyć po prostu swoje konta i zadomowić się bardziej. Mhm. Znaczy, ja wiem o czym mówisz, bo też grałem w pewnym momencie, grałem KVK 2 i KVK 5 na moim koncie i to one się też po części pokrywały i no ogólnie jak grasz 3, gdzieś powiedzmy 4 KVK, czy 2-3 KVK pod rząd, to no to jest trochę męczące, bo grasz na 2 różnych kotach, więc wiem o co, więc wiem do czego nie chciałeś doprowadzić, więc to jest na pewno fajną opcją. Powiedz mi, jeżeli chodzi o samo tutaj twoje budowanie konta, to ty w tym momencie grasz na ile marszy? 2, 3? Na 3 maksymalnie. Bo tu mam właśnie trochę- twój gear, no, widzowie widzą, no. Tak, trochę zależy od tego, jak aktualnie stoję z przyspieszeniami i Mhm. z zasobami, Mhm. więc staram się zaczynać od 3 marszy, później bardzo często chodzę po prostu 2. Czyli robisz klasykę William Wallace Liucze, potem pewnie Zydel Young z Hermanem, tak tutaj widzimy na tym O gearze? nie. Nie? To z kogo dajesz do Zydel Younga? YSG? Nie, po prostu jako drugi marsz zdecydowanie wolę Guan, Scipio. A, okej, dobra. Jestem bardzo po prostu oddana piechocie Mhm. i tak naprawdę jeżeli chodzi o łuczników, to zrobiłam ten marsz dlatego, że stwierdziłam, że 4. marsz piechoty będzie bardzo głupim posunięciem. Mhm. Ale masz Więc- Zydel Younga, więc możesz z czymś go sparować. Widzę, że masz gear nawet na nim fajny, więc... Tak, paruję go z Hermanem, ale wiesz, jeżeli muszę wybrać takie, wiesz, pierwszy i drugi, który wyrusza, to zazwyczaj jest to właśnie William i Liu z Guanem i Scipio, a dopiero później gdzieś tam myślę, że przecież mam teraz jeszcze łuczników i w sumie Zuga i Herman też mogą wyjść w pole. No to widzę, że na Zenobi też jakiś gier masz rzucony. To jest taki jakby taki garnizon zamkowy, czy taki... Nie, w sumie ten gear, który jest na niej, on zazwyczaj jest na Guanie, a teraz mam go na niej aby robić chaina na barbarzyńcach. Aha, okej. No to też mądrze na tym. Ja akurat jakoś tak chainuję Latam Huo, YSG i Ryszard z Deliangiem, więc jakoś ja w tą stronę znowu idę, jeżeli chodzi o chainowanie barbarzyńców. Chociaż ostatnio mniej tego robię. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Grałaś kiedyś na jakimś takim typowo polskim KD z tych, co wymieniłaś? Tam było jakoś tam więcej tych Polaków, czy zawsze tak bardziej się trzymałaś zagranicznych graczy? Nie było to typowo polskie królestwo, ale zaczynałam w typowo polskim sojuszu na 26,80. Ale no, ja na przykład bardzo szybko wyłapałam, że ciężko jest utrzymać polski sojusz. Tak, to prawda. Tym trudniej byłoby utrzymać polskie królestwo. I wiem, że istnieją królestwa polskie, które tak jakby dobrze sobie radzą i są tak jakby właśnie typowo polskie, ale w momencie, w którym wiesz, no ja sobie to w głowie przedstawiłam, że jednak fajnie jest być wśród Polaków, ale tak jakby bycie w międzynarodowym sojuszu i królestwie daje dużo plusów, to
po prostu połączyliśmy się i przeszliśmy do sojuszu międzynarodowego. Mhm. No i już później nie chciałam wracać. Mhm. Gdzieś znajomi mnie czasami namawiali na zasadzie, ej, chodź tutaj, będziemy robili polski sojusz albo polskie królestwo, Mhm. ale dobrze mi się gra z osobami z różnych krajów, Mhm. więc no tego zmienić bym nie chciała. O, to też jest fajne. No to prawda, ja ogólnie po paru latach grania głównie tylko na zagranicznych, potem się właśnie wkręciłem tutaj w polską społeczność. Pograłem trochę tam z Polakami, a później z powrotem wróciłem do tych zagranicznych. Na razie na tą chwilę mi jest też tutaj u Tonego wygodnie. Zobaczymy, jak będzie kolejny KVK i co przyszłość przyniesie. Więc no i ja mam ten komfort, że ja wiem, że mogę gdzieś pójść, o może tak to powiem, że mam ten komfort. Ty przypuszczam też jakiś tam, jakby kiedyś coś tutaj się powiedzmy podziało, to pewnie też jakiś tam komfort taki, jak masz gdzieś tam znajomych na innych kadekach, to pewnie też taka opcja by była, jakbyś miał taką, powiedzmy, jak to się mówi, plan B, nie? Jeżeli chodzi o zmianę królestwa. Na ten. Nie, pewnie coś by się znalazło, chociaż na razie o tym jakoś tak nie myślałam. Mhm. Może nie, że całkowicie nie myślałam o zmianie królestwa, bo miałam taki moment, gdzie zastanawiałam się, czy nie miałabym ochoty migrować i zobaczyć jakiegoś tam kolejnego królestwa, ale no na razie trochę się zasiedziałam. No, klasyka. A jesteś, tak pamiętam, jesteś Lost Spenderem, a ile grasz już w Rise of Kingdoms? A kilka dni temu dostałam osiągnięcie za 1000 dni spędzonych na grze, więc jest to troszeczkę ponad 1000 dni. Okej, czyli spoko. Czyli też w miarę spoko. Więc jak to jest twoje pierwsze konto, od początku nie grałeś wcześniej na żadnych? Nie, to jest moje pierwsze konto, więc trzymam Masz się go. tego. No i dobrze, to też ważne. Ja akurat miałem troszeczkę inne zawirowania, ale spoko, fajnie, że tutaj sobie się trzymasz jednego i sobie prowadzisz je pomalutku po swojemu. No i że ta gra cię też ściągnęła. Jak w ogóle powiedzmy poznałaś się z Rise of Kingdoms? Wiesz co, no ja zawsze miałam jakąś tam gierkę zainstalowaną na telefonie. Przede wszystkim po to, aby mieć jakieś zajęcie, kiedy nie wiem, jeździłam tramwajami czy tam autobusami do pracy. A w pewnym momencie pobrałam właśnie Rise of Kingdoms i jest to gra, w którą gram najdłużej. Jeżeli chodzi o właśnie ciągłość grania w jedną grę. I mam wrażenie, że przede wszystkim trzyma mnie w niej społeczność i ludzie, których poznałam. I o ile wiem, że pewnie zostaliby na Discordzie i z częścią z nich nadal utrzymywałoby się kontakt, o tyle wiem, że nie ze wszystkimi. A jest to przyjemne raz na jakiś czas się po prostu pobić, powalczyć i nawiązywać właśnie gdzieś tam nowe znajomości. No tak jak zauważyłaś, że nawet jak jesteś u mnie na grupie, to społeczność Rise of Kingdoms Polska jest różna. Niby myślisz, że w pewnym momencie masz tą społeczność, jest naprawdę spoko, a no potem wychodzi różnie. Ale no tak, nie wiem, tak chyba my tak Polacy mamy, że zawsze gdzieś w jakiej gry gramy, gdzie nas jest więcej, to potem jakieś tam, w jakimś miejscu, gdzie nas jest więcej, to zawsze jakieś tam koty się drzenie. To jakieś, nie wiem, czy to ego, czy co to, ale tak się po prostu czasem dzieje. Jeżeli chodzi o KVK, grałaś Warriors teraz ze mną, Warriors Unbound, a grałaś może z Tide of War lub też nie Heroic Ante, tylko Tide of War lub też coś z tych wcześniejszych, nowszych KVK, czy głównie Heroic Anthem? Graliśmy w Alliance Invictus w poprzednim KVK, a wcześniej graliśmy też w Orlan. A nie pamiętam, na ile stary jest Storm of Stratagons, ale też... No, chyba może mieć zroczek, tak mi się zdaje. Burza manewrów, tak mi się zdaje, że może będzie miała roczek już na tym. Ale to też grasz, czy nie? Tak. Też grasz. Jak oceniasz tą TKV-ka? Powiedzmy te nowsze. Orlan bardzo mi się podobał. Ma fajne rozwiązania, wprowadza dodatkowe walki po tym, jak już przejmiesz Ziggurat, a więc masz tam dodatkową właśnie tą obronę Orlanu, która jest bardzo fajną taką, wiesz, dodatkową po prostu mechaniką, czymś innym.
A podoba mi się to, że możesz tam wybierać skille i dodawać do 3 skilli do swoich podstawowych dowódców, więc w momencie, w którym, no tak jak ja na przykład chodzę na 2, maksymalnie 3 marsze, a mam już trochę dowódców zbudowanych, mam dużo opcji wyboru, jeżeli chodzi o te dodatkowe skille, które mogę umieścić na dowódcach. A więc to mi się bardzo podobało. Mapa jest dosyć specyficzna, jest bardzo duża, ale jest o tyle fajnie zbudowana, że rzeczywiście można się bawić i budować obronę na przykład na linii rzeki. A my tak zrobiliśmy w Zone 6 i walki przy rzece trwały przez kilka dni i żadna ze stron nie była w stanie tak jakby przepchnąć tej drugiej na jedną lub drugą stronę, więc Rozumiem. pozwala to po prostu na fajne zastosowanie taktyki, jeżeli chodzi o budowę i właśnie obronę lub atak, w zależności od tego, na co chcesz się nastawić w danym momencie. A jeżeli chodzi o Allianz Invictus, też było ciekawe. Tam fajną mechaniką jest to, że masz, to się nazywa chyba Curios, jakoś tak, i ono zamienia ci Taki artefakt rodzaj, odmieniony, nie? dokładnie, w którym możesz wykorzystywać po prostu jedne jednostki, które są zamieniane po prostu w inne jednostki, więc w tym momencie, jeżeli musisz, nie wiem, robić twardy reinforce na jakiś, nie wiem, garnizon na przykład, to możesz tam wrzucić nawet jednostki oblężnicze, które będą traktowane jako na przykład jednostka piechoty, więc jest to, mam wrażenie, że bardzo duże ułatwienie. A jest to też ciekawa mechanika i moim zdaniem dużym plusem jest to, że możesz postawić flagi w tryb obrony i przez 4 następne godziny one nie mogą być atakowane. Czy to na Tide of War widziałem, jak grałem, no? Tak, 4 czy 3 godziny? Wydaje mi się, że 4, ale ręki zatłudzić nie dam. Okej, nie, mówię, ja właśnie mi się zdawało, że 3, ale to może na Tide of War jest inaczej, bo też tak może przecież być, nie? Ale no jest to też fajny moment na to, aby na przykład utrzymać swoją pozycję w momencie, w którym jesteś w downtime'ie. Więc no wiadomo, trzeba o tym pomyśleć troszeczkę wcześniej, bo one się przebudowywują chyba przez godzinę czy coś takiego. No ale nadal no, masz tą taką dodatkową opcję, więc mi się ogólnie bardzo podobają te nowe historie. I ja na przykład bardzo nie lubię Heroic Anthem. Jest to chyba jedna z moich najbardziej znienawidzonych historii, więc cieszę się, że jesteśmy w stanie właśnie jako królestwo decydować się też na troszeczkę inne KVK i sprawdzać, które będą nam przypadały do gustu. Ja osobiście się nauczyłem, że lubię grać tam, gdzie są 4 kampy. I już wiem, że Heroic Anthem każdy tam przysłowiowo można powiedzieć żyga tym, ale uważam, że 4 kampy jest ok. Z 6 kampami jest naprawdę różnie. Samo teraz, no niby fajnie nam dobrało, to wiecie, wiesz, to jak rozmawialiśmy na początku, tych sojuszników i przeciwników w miarę równo, ale no czasem jedna tak jakaś, powiedzmy tam koalicja czy coś tam się wykrzaczy i albo mniejsza aktywność i to już powoduje ci jakąś, wiesz, tam, no procentowo masz większą szansę na to, że coś się tutaj zrąbi, jak to jest, można powiedzieć brzydko. Ja dlatego nie jestem takim zwolennikiem 6 kampów. Nawet jak rozmawiałem z naszym królem, którego też miałeś przyjemność poznać, ja też z nim rozmawiałem i mówię, słuchaj, jakbym ja miał, to ja bym zapisywał tam, gdzie jest 4 kampy, ale też patrzył oczywiście na to tam, kto z nami się w tym samym czasie zapisuje, no bo to też się sprawdza. I ja na przykład na kolejnej KVK, jak rozmawialiśmy, to ja na przykład poleciłem mu, że jeżeli będziemy mieli taką możliwość, będziemy gotowi, a trafi nam się akurat to KVK, zapiszmy się na tych nowych Wikingów z Brytonami. Są 4 kampy, nowy format, coś nowszego, wiesz co chodzi, że coś fajnego może tam być, nie? Na tym, nie? Dlatego ja też lubię właśnie wypróbować inne te historie, w które jeszcze nie miałam okazji grać. A ja mam wrażenie, że najmniej lubię te, które dają ci skille z bastionów.
Mhm. No to A, też, no. To też tam tak, swoje robi, no. szczególnie, że one w większości nagradzają, pomagają Mhm. tym kontom, które są po prostu stare. Bo w Tak, momencie, w tak. którym dostaję skille od starych dowódców, których nie mam zrobionych, Tak, to prawda. no to jestem w stanie dostać, wiesz, te najniższe procenty za skill, Mhm. za to, że mam go Tak. odblokowanego. Więc jest to bardzo, bardzo irytujące. Tak, to też prawda, że dla nowszych graczy to jest gorsze, jeżeli chodzi właśnie Heroic Anthem bo właśnie na Heroic pewnie się o tym mówisz. Ja osobiście mnie na przykład ten nowy format ciekawy z Wikingami, ponieważ jak tam się dowiedziałem, i to ci też mogę powiedzieć, bo może nie wiesz o tym, że ci, co zdobywają pierwsi PKVK, czyli wygrają PKVK, mają możliwość wybrania sobie pierwsze jakby tych, znaczy może nie skilli, buffów, czyli na przykład, nie wiem, teraz jak widziałem na jednym królestwie, gdzie wygrali swoje KVK, no to mogli sobie wybrać na przykład tam 3% szybkości marszu i wzięli sobie czy tam chyba 5% czy 3% ataku piechoty, bo mają najwięcej piechoty w królestwie, nie? I tam masz coś takiego, że jak ci, co pierwsi wygrali na pre-KVK i oni wybiorą, to jest 6 godzin mają na to, żeby wybrała kolejne. Po prostu po pre-KVK nie wchodzisz do KVK. Masz 24 godziny na to, jak każdy z tych kadeków, z tych tam 4 kampów, powiedzmy, wybierze swoje te buffy. I dopiero po pre-KVK, 24 godziny jak minie, wchodzisz w KVK, nie? To jest inaczej, coś nowego, nie? Tak, to o tym jeszcze nie słyszałam, jeżeli No chodzi o to ja się dowiedziałem parę dni temu, jak tam znajome królestwa weszły w to i mi opowiadały tak mniej więcej, jak to wyglądało. Widziałem screeny też, co tam wybierali, więc no fajnie, że coś takiego nowego Lilith robi. I w sumie jedno z takich ostatnich już pytań, nie będę ci tutaj zamęczał, nie wiadomo jak długo. Co sądzisz może o ostatnich dowódcach? I tu powiedzmy sobie, w sumie zaczniemy od Shadjary, o Xiao Yongu, mamy już Ragnara Prime, no i jak już wiadomo od paru dni będzie to Filip II. Co sądzisz ogólnie o tych dowódcach? Jakie jest twoje podejście? Filipa II jestem ciekawa. Hmm? Mam wrażenie, że może być, no tak jak zresztą wszyscy mówią, fajny do takiego 5. marszu i 5, 6, późniejszego. 7. Mhm. Dokładnie. Czyli gdzieś tam będzie pozwalał na gdzieś tam ten dalszy rozwój i dał dobre buffy. To, co już ci wcześniej wspomniałam, jak rozmawialiśmy. Bardzo podoba mi się to, że jest to chyba jeden z pierwszych dowódców, który nie dostaje, może nie dostaje, ale nie odbiera ci skilla, jeżeli wrzucasz go albo w 3 różne marsze, albo w jeden specyficzny marsz, czyli w zależności od tego, czy planujesz go wykorzystywać na 3 rodzaje jednostek, czy na jeden rodzaj jednostek, tak czy inaczej będziesz dostawał jakiś buff do tego skilla, tylko po prostu różny. I sam możesz zdecydować, która rzecz jest dla ciebie ważniejsza w danym momencie i na czym chciałbyś się kupić, więc to mi się na przykład bardzo w nim spodobało. Jeżeli chodzi o Ragnara, jeszcze nie wiem. Patrząc na to, że no tak jak mówiłam, ja bardzo lubię piechotę w tej grze. Jestem jej wiernie oddana i staram się robić wszystkich tych najnowszych dowódców piechoty i mieć ich wymaksowanych. Tutaj zastanawiam się, czy będę chciała w niego zainwestować. Może gdzieś tam będę go robiła powoli. Na razie nie odczuwam, że byłby dla mnie jakąś dużą różnicą i że chciałabym zastąpić któregoś z dowódców, których mam obecnie na niego. Więc mam o nim takie mocno mieszane odczucia. Jeżeli chodzi o obu dowódców łuczników, którzy się pojawili, ja obecnie mam tylko jeden marsz łuczników. Na tym się skupiasz pewnie. Tak, na nich się troszeczkę mniej skupiam. I osobiście raczej nie będę maksowała Shadjar.
chyba że kolejny dowódca łuczników będzie się z nią fajnie parował, to może wtedy zrobię obu Mhm. jako mój drugi marsz łuczników. Mhm. Ale Mhm. wiem, że sporo osób u nas, która zmaksowała ją na to KVK, Mhm. była zadowolona ze statystyk, które dawała, Mhm. więc wiem, że tutaj ludzie byli z niej zadowoleni. Tylko później się śmiali, że przez to, że ma leczenie, no to późniejszy szpital był dosyć... Większy? Tak. Mhm. Nie no, ona tam ma jakiś, jak dobrze pamiętam, żeby wykorzystać ten talent jej, to musisz wrócić nią do zamku, żeby on się zresetował. Tam ma chyba 5000 tego leczenia. Tych lekko rannych chyba, czy ciężko rannych, już nie pamiętam, ale ona najlepiej właśnie z YSG, nie? Ona w jakichkolwiek tam statystykach, żeby nie rozbić oczywiście Hermana z Dyliankiem, no to ona właśnie z YSG jako ten drugi marsz bardzo często występowała, widziałem raporty, ludzie sobie też chwalili, no ale pytanie, czy to jest lepsze od Ashurbanipala, ciężko mi jest powiedzieć, ale jeżeli chodzi znowu o Ragnara, o którym wspomniałaś, no to z tego, co tam kiedyś gdzieś tam słyszałem na jakimś Discordzie i też pisali u nas na Królestwie, no to chłopaki mówili, że to w porównaniu Ragnar Prime z Scipio Prime'em do Guana ze Scipio, no to jest jakieś od 15 do 20% więcej na rzecz Ragnara ze Scipio, nie? Wiesz, w takim openie, nie? Mhm. Że to dzięki temu Ragnar jest lepszy, ale nikt go na tą chwilę nie daje, wiesz, do takiego powiedzmy tieru S, czy do tego najwyższego tieru, nie? No Nikt go tam właśnie. nie zapisuje. I to jest mój problem, szczególnie, że obstawiam, że max za 9 miesięcy wyjdzie kolejny dowódca piechoty. Więc tak. no nie wiem, czy po prostu w Ragnara opłaca się w tym momencie inwestować, nie wiedząc też, kto wyjdzie jako kolejny. Więc obstawiam, że, no tak jak mówię, zostawię go sobie na liście, pozbieram złote głowy i przed kolejnym KVK zobaczę po prostu, czy odczuwam potrzebę wrzucenia to w kogoś i zainwestowania ich, czy zaczekam po prostu aż do momentu pokazania nowych dowódców piechoty. No ja też się zastanawiam nad tym Ragnarem, ale na tą chwilę z tego względu, że łucznicy tam się pojawili, z tego względu, że też mamy tego Filipa, który fajnie może się tutaj zgrywać z Ashurbanipalem między innymi. No to też się właśnie zastanawiam, czy lecieć dalej te łuki, wiesz, do końca i potem po prostu tworzyć sobie ten 6. marsz, powiedzmy tak typowo pod Filipa i właśnie mieć ten, powiedzmy, 6 marszy, które tam się fajnie zgrywają i już tworzyć gear przede wszystkim leadershipowy, nie? No bo to o to chodzi. No ale zobaczymy. No jeżeli on się będzie z Ashurbanipalem fajnie zgrywał, no to dlaczego nie? Dlaczego wtedy jego tam nie parować na kolejne KVK? Może być tak, że no się na jakiś KVK spotkamy, nie? No mam nadzieję. U nas zawsze robimy taką małą ankietę podsumowującą KVK, więc tym razem ludzie bardzo, bardzo pozytywnie ocenili was, wasze królestwo jako sojuszników. Większość od razu pisała, że fajnie byłoby spotkać się jeszcze gdzieś tam w przyszłości, móc wspólnie pograć, więc zobaczymy. Nie, 1, 5 czy 4. Różne rzeczy o nich po ostatnim KVK, wiadomo, tam słyszałem, zanim tu migrowałem. Dużo ludzi mi mówiło, że mam nie iść, bo to jest królestwo, które zrobiło recovery w Seedzie A i niektóre kadeki tego nie lubią. No teraz te recovery praktycznie kadeki chyba nie będą robić po tym, co wiesz, się stało, że mamy złoża poziomu 7, 8, te forty, barbów, zobaczymy ile się na tych teraz ile tych speed-upów będzie lecieć i jak będziesz mogła się przygotować, nie? Mi się zdaje, że to dzięki właśnie w tym pomyśle, co Lili zrobiła, no to może ograniczy te recovery królestw, nie? Po prostu będą robić już dłuższe skipy, nie? No jedna z nielicznych rzeczy, którą w końcu zrobili dobrze, to właśnie wrzucenie, tak. Ale przy okazji zrąbali kwestię z Ragnarem i wypuszczeniem i całym tym eventem, wiesz, kupowanie i co tam dostajesz za tam ponad 100 zł, no szkoda gadać. No ale tak to czasem bywa. Słuchaj, dzięki wielkie, że poświęciłaś mi dzisiaj czas, że mogliśmy się spotkać i pogadać sobie na temat naszego KVK i też na temat twojego królestwa, na temat też
Twojej osoby. Fajnie, że tutaj nam to wszystko się udało zrealizować. No i tyle, widzowie. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał. Subujcie, lajkujcie, udostępniajcie, pchajmy to do przodu, komentujcie. Jak będziecie mieli jakieś pewnie pytania do Little Devil na privie w grze, to a propos powiedzmy nie, może migracji, no to przypuszczam, że wam też na nie odpowie, prawda? Postaram się. Więc jak będziecie mieli jakieś tam wiadomo pytania, albo byście chcieli zagrać w TDB w tym królestwie, wiadomo, też nie jesteście jakiś tam z mega spenderami, nie myślicie, szukacie czegoś właśnie takiego, gdzie jest TDB, bo to różnie ludzie, niektórzy szukają, wiesz, spenderzy szukają, żeby przejść do takiego KD, niektórzy szukają, że coś tym mniej wymagającego, no to może tu się akurat się uda wam dostać, różnie to jest wiadomo, więc tyle, dzięki wielkie, do zobaczyska, elo.